Kod Coopera. Wszyscy o nim mówią, ale mało kto wie, jak naprawdę go używać. I przede wszystkim, dlaczego nie działa w 100%. Dzisiaj wytłumaczę Ci, jak go używać w prawidłowy sposób, aby zwiększyć Twoją świadomość sytuacyjną i abyś nie popadł w paranoję. Wiedza rodzi czujność, odwaga ucisza strach. Zaczynajmy. Witam Was, moi drodzy, mówi Chris w firmie Pretorial Tactical Solutions. Słuchajcie, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to koniecznie zostawcie suba, jest to dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy. Robimy wszystko właśnie z myślą o Was, aby to Wam przekazywać naszą wiedzę. Tak więc subskrypcja. Zacznijmy od początku. Kod Coopera został stworzony przez, o dziwo, Jeffa Coopera. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś o nim więcej, to wysyłam Was do odcinka, w którym mówię o zasadach bezpieczeństwa BLOS, bo tam troszeczkę głębiej wchodzę w tą materię. I kod ten został stworzony nie z myślą o tym, żeby powstał jako system gotowości bojowej. Został on stworzony jako narzędzie edukacyjne dla początkujących strzelców, aby wiedzieli, jak budować swoją świadomość sytuacyjną i gdzie ginie ich czujność. W różnych armiach świata istnieją różne systemy gotowości bojowej. I dlatego dużo osób myli ten kod Coopera i przekłada go troszeczkę na ten system militarny, ale to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To jest jak mapa i teren. Po co naprawdę jest kod Coopera? On ma pomóc Ci zrozumieć, jak zmienia się Twoja uwaga. To nie jest system walki, to nie jest instrukcja do działania, to nie jest magiczny model do zachowania w stresie. Kod Coopera to narzędzie do nauki obserwacji, nie do bycia cały czas gotowym do walki. W kodzie Coopera rozróżniamy 5 różnych stanów świadomości lub też 5 kolorów. Ostatni kolor, kolor czarny, nie został stworzony przez Coopera, został on dodatkowo dopisany, jednak warto o nim tutaj też wspomnieć. Zacznijmy od koloru białego. Ja zawsze swoim pracownikom tłumaczyłem to takimi codziennymi sytuacjami i kolor biały to nic innego jak idziemy sobie ulicą i cały czas spoglądamy w telefon lub kiedy leżymy po pracy na kanapie i oglądamy telewizję, tak? Jest to stan, w którym nasza świadomość kompletnie się odcina od naszego otoczenia i nie realizujemy tego, co znajduje się dookoła nas. Żółty kolor to nie jest napięcie, to nie jest stres, to jest po prostu obecność. Idziesz ulicą i świadomie spoglądasz na swoje otoczenie, świadomie wiesz, co się znajduje dookoła Ciebie. I tutaj dochodzi do pewnych nieporozumień w tym kodzie Coopera, ponieważ dużo osób myśli, że ten żółty kolor awareness to jest ciągły stan gotowości, w którym nasz mózg cały czas musi na 150% pracować i cały czas przetwarzać informacje, które z zewnątrz do niego dochodzą, a to jest bardzo męczące i uwierzcie mi, po maksymalnie pół godzinie, godzinie automatycznie i tak się włączycie, a nawet jeżeli byście chcieli pracować w tym stanie przez dłuższy okres czasu, to po prostu wpadlibyście w kompletną paranoję. Kolor pomarańczowy to stan, w którym coś zwraca Twoją uwagę, czyli idziesz na przykład chodnikiem i widzisz przed sobą grupę pijanych, agresywnych ludzi. Albo widzisz, że na Twojej wysokości w bardzo podejrzany sposób auto zaczyna zwalniać. To są wszystko rzeczy, które w Twoim mniemaniu budzą pewne podejrzenia i właśnie te rzeczy podchodzą pod ten kolor pomarańczowy, który określa właśnie ten stan. Kolor czerwony to stan, w którym Ty musisz podjąć jakąś decyzję. Przykład. Osoba, która przed chwilą zachowywała się w bardzo podejrzany sposób, która miała ręce w kieszeni, nagle zwraca się w Twoim kierunku i wyciąga nóż. I to jest ten moment określający kolor czerwony. Ty musisz podjąć jakąś decyzję, musisz podjąć jakieś działanie, aby przeciw temu zagrożeniu odpowiednio zareagować. I tutaj w zależności od naszego wyszkolenia i od naszego układu limbicznego, tych możliwości i zachowań jest bardzo, bardzo dużo. To jest kwestia indywidualna. Kolor czarny nie został stworzony przez Jeffa Coopera, został on dopisany po jakimś czasie i określa on stan, w którym my już nie możemy działać. Jest to moment, w którym na przykład nasz układ limbiczny zareagował w taki sposób, że po prostu zamarzliśmy. I teraz ważna rzecz, o której mało osób mówi. Kod Coopera nie będzie działał w 100% w realnym świecie. Po pierwsze, ten kolor żółty to stan świadomości według Coopera, w którym powinniście cały czas uważnie obserwować wasze przedpole lub wasze otoczenie, tak? Jest to niemożliwe. Jeżeli byście cały czas, przez cały dzień zbierali informacje na pełnych obrotach waszego mózgu, to po pierwsze wypalicie się, wpadniecie w kompletną paranoję, a po drugie nie jesteście nawet w stanie tak długo pracować na wysokich obrotach, bo wasz mózg po prostu po godzinie się odłączy i wpadniecie w ten biały kolor i znowu będziecie w takim trybie automatycznym.
Więc to jest tylko odnośnik, pamiętajcie o tym. To jest niemożliwe, żeby cały dzień wasz mózg na pełnych obrotach zbierał informacje z waszego otoczenia i je analizował, i je przetwarzał, i do tego jeszcze wychodził z założenia, że każda osoba, każdy przechodzień, każde auto, wszystko co się dzieje dookoła was może być potencjalnym zagrożeniem. Po prostu byście zwariowali, uwierzcie mi. Druga kwestia to kod czerwony. Każdy w sytuacji zagrożenia życia się będzie inaczej zachowywać. I to wszystko jest związane z przeszłością danej osoby, z otoczeniem, w którym się wychowała, z przygotowaniem psychicznym, z tym, czy była już wcześniej w sytuacjach stresowych, tym, czy jest wytrenowana, czy ćwiczy jakieś sztuki walki, czy zna techniki samoobrony. Są to nawet kwestie związane z genetyką. Tak więc wszystko jest uzależnione od danej osoby i każdy inaczej też się w takiej sytuacji zagrożenia życia po prostu zachowa. Ten kod Coopera to jest tylko model. On nie odzwierciedla prawdziwej rzeczywistości. Pamiętajcie to porównanie. Mapa, teren. Nie da się tego 1 do 1 przerzucić na rzeczywistość. Tak więc to jest fajny odnośnik, ten kod Coopera, żeby określić te stany świadomości, ale nie powinno się tym sugerować w życiu codziennym, ponieważ jest to, tak jak mówiłem, uwarunkowane od wielu czynników i też kwestia indywidualna. To jak używać kodu Coopera mądrze? Buduj nawyk żółtego. To stan świadomości, nie gotowości. Przygotowanie się do koloru czerwonego to jedna z najtrudniejszych rzeczy. Jest to kwestia bardzo indywidualna i ja Tobie nie chcę tutaj mówić, co masz dokładnie robić, aby się do takiej sytuacji zagrożenia życia przygotować, ale pamiętaj jedno, w tych sytuacjach zawsze powinieneś mieć jakiś plan, powinieneś działać mądrze, a nie pod wpływem adrenaliny. Jeżeli w trakcie dnia zdarzy Ci się odpłynąć do tego stanu białego, że będziesz szedł chodnikiem i spoglądał w telefon, to nic złego, tak? Powinieneś mieć jednak świadomość tego, żeby nie być cały czas w tym białym kolorze, ale też żebyś miał świadomość, abyś każdą osobę dookoła siebie nie traktował jako potencjalne zagrożenie i jako terrorystę jakiegoś. Chodzi po prostu o zdrowy umiar i zdrowy rozsądek w tym wszystkim. W trakcie dnia większość czynności wykonujemy automatycznie. Jeżeli rano wsiadamy do auta, zapinamy pas, włączamy silnik, włączamy radio, włączamy wycieraczki jak pada deszcz i jedziemy do pracy, to te wszystkie czynności są zautomatyzowane. My już o tym nie myślimy w świadomy sposób. I jak tą świadomość sytuacyjną można sobie w trakcie dnia powiększyć? Przede wszystkim pierwsza złota rada, nie patrz cały czas w telefon. Ja to widziałem niejednokrotnie, wy też z pewnością, kiedy byliście na spacerze w mieście, że osoba na czerwonym świetle przeszła, bo cały czas spoglądała w telefon. Starajcie się tego unikać. Ja na przykład bardzo często jeszcze wykonuję takie czynności, że jak jestem na zakupach w supermarkecie albo kiedy jadę w środkach komunikacji miejskiej, to spoglądam się wchodząc na lewo, prawo, przed siebie, za siebie, co się dookoła mnie znajduje i kto, i czy ktoś ewentualnie budzi we mnie jakieś podejrzenia. Kiedy jestem na spacerze, to też nie co chwilę, ale co 10, 15, 20 minut patrzę przed siebie świadomie, za siebie, na lewo, na prawo, czy coś nie znajduje się w moim otoczeniu, czy nie mogłoby ewentualnie budzić jakichś podejrzliwości albo stwarzać jakiegoś zagrożenia dla mnie. I to przełączanie się tak jakby, tak, między tym skanowaniem, między tym trzymaniem tej świadomości sytuacyjnej, a tym automatyzmem, to jest bardzo fajna rzecz, która pomaga w takim życiu codziennym i która też pomaga tworzyć taką higienę świadomości sytuacyjnej. Moim zdaniem kod Coopera to bardzo fajny schemat do nauczenia się tych różnych stanów świadomości i też nie bez powodu ja szkoliłem swoich funkcjonariuszy właśnie z tego zakresu. Rozmawiałem też z innymi funkcjonariuszami z innych organizacji i oni też mi mówili, że byli szkoleni właśnie z tego kodu Coopera, więc wydaje mi się, że mimo tych niedomówień kod Coopera nadal ma swoją wartość. Warto się uchylić nad tym tematem, ponieważ najzwyczajniej na świecie umożliwia to pracę nad swoją świadomością sytuacyjną. Kod Coopera nie zrobi z Ciebie wojownika, ale w krytycznej sytuacji może on Ci dać przewagę. To narzędzie, które należy używać mądrze, świadomie, bez skrajności. I pamiętaj, świadomość sytuacyjna to umiejętność. Nie można się tak samo nauczyć jak strzelania. Mam nadzieję, że ten odcinek jak zawsze był dla Ciebie dowartościowaniem. Zostaw na dole komentarz, napisz co Ty sądzisz o kodzie Coopera i czy widzisz jakieś zastosowanie w życiu codziennym. Jestem bardzo ciekaw Twojej opinii. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś,
to obejrzyj odcinek, w którym mówię o układzie limbicznym i o noszeniu broni, bo to się ze sobą wszystko fajnie łączy. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka i do następnego.